Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że zapewne spodobała Wam się seria filmów o trikach, jakie stosują handlarze zarówno samochodami, jak i motocyklami. Zgodnie z obietnicą mam dla Was kolejny film, kolejną część z trikami, jakimi nieuczciwi sprzedający próbują nas przekonać do zakupu. Jeżeli to jest pierwsza część, którą oglądacie, to serdecznie zapraszam do obejrzenia poprzednich. Macie je na kanale, jak również w karcie u góry. O tutaj. A już teraz zapraszam Was do obejrzenia trzeciej części Najlepsze triki handlarzy motocyklami i samochodami. Zapraszam na film. Naszą listę w tym filmie rozpoczyna stary jak świat. Przegląd w cenie. Ile to razy w ogłoszeniach pada informacja, że auto czy motocykl są przygotowane do jazdy, są po pełnym serwisie lub przeglądzie. Zwykle jest napisane, że pojazd został poddany gruntownemu przeglądowi i wymienione zostały wszystkie uszkodzenia bądź zużyte elementy, a nawet te, które niby były dobre, ale jak olej trzeba było je zmienić. Tak zwane eksploatacyjne. Zwykle potencjalny kupujący, widząc, że ma świeży olej, filtry, wymienione hamulce i wszystkie płyny, myśli sobie, że kupując tutaj będzie już do przodu, a nawet jak nie, to ma zaoszczędzony czas na te wszystkie czynności. I w sumie sam nie wiem co gorsze. Czy to, że nic z tych rzeczy nigdy nie zostało w aucie czy motocyklu zrobione, czy to, że użyte do tego materiały są najpewniej najniższej możliwej półki, najniższej możliwej jakości. Bo jak widzimy, że założone są nowe lśniące tarcze hamulcowe albo zalany świeży olej, bo jeszcze nie zmienił koloru, to jaką mamy pewność, że te tarcze nie są z tak zwanego gównolitu, a olej to nie kujawski z Biedronki? W przerażającej większości przypadków nie mamy jak tego zweryfikować, a jakość produktów wyjdzie dopiero po jakimś czasie. Wymienione tarcze zaczną się sypać po przejechaniu kilkuset kilometrów, zaczną bić przy hamowaniu, klocki będą się sypać jak grzybiarka latem. Pół biedy jak wyłapiemy z czasem, że z olejem coś jest nie tak, bo silnik chodzi jak kosiarka, albo że jednak te amortyzatory, co były wymienione, to jakoś za miękkie lub bardzo twarde. Ale jak przyjdzie nam do awaryjnego hamowania, podczas którego pęknie nam ta tarcza z gównolitu, albo zatrzemy silnik, zamiast sami zrobić te wymiany, to niby kupiliśmy ten droższy egzemplarz, bo zadbany, bo po wszystkich wymianach, a teraz płacz i płać za czyjąś fuszerkę. Wymiana elementów na mniej uszkodzone. Często widziałem ogłoszenia samochodów, w których to sprzedający pisali, że mieli obcierkę parkingową albo rowerzysta wpadł im na maskę i ją pogniótł. Są to przypadki, które ultra ciężko zweryfikować, ponieważ trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć się temu, co dzieje się wokół tych elementów, czy uszkodzenia wskazują faktycznie na uszkodzenia, o których mówi sprzedający. Zwykle sprzedający będzie mówił, że tego nie robił, aby nie było, że coś jest malowane, że zmieniał. On spuści na tą naprawę kilka stówek i kupujący sam wie, co robi. A w rzeczywistości pakuje nas na naprawdę dużą minę. W przypadku uszkodzeń zderzaka z tyłu warto zajrzeć pod podłogę bagażnika, sprawdzić mocowania kloszy lamp, zajrzeć pod auto od spodu, czy są jakieś uszkodzenia. Nawet lekka stłuczka z tyłu może nieść za sobą ogromne koszty napraw, jeżeli uszkodzona została konstrukcja auta. Często wymiana zderzaka za kilkaset złotych maskuje większość uszkodzeń zewnętrznych, a wszystko pod nim jest do naprawy. Jak to jest na przykład maska, to warto sprawdzić, czy śruby były odkręcane, czy maska była zdejmowana, czy są jakieś uszkodzenia z przodu komory silnika, coś powgniatane, blachy pofalowane, czy komputer nie pokazuje błędu airbagów, bo być może wystrzeliły i tylko kierownica ma nowy przód. Lekkie uderzenie w jakiś słup, czy to inne auto może odkształcić ramę auta, przesunąć silnik, powgniatać metalowe przewody od klimatyzacji, pozrywać zaczepy świateł. Na pierwszy rzut oka uszkodzenie wygląda, jakby ktoś usiadł na maskę, a to może być tylko przykrywka do tego, co faktycznie się stało. Często w aukcji napisane jest uszkodzenie kosmetyczne, jeździ, pali, uszkodzenia na zdjęciu, a w rzeczywistości się okazuje, że to co na zdjęciu to wierzchołek góry lodowej. A już w ogóle kryminał dla ludzi, którzy takie stłuczki maskują tylko wymianą elementów karoserii na nowe i nawet nie wspomną o stłuczce, a że w komorze silnika bałagan, to już ich nie interesuje.
A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to kliknijcie czerwony przycisk, dajcie łapkę w górę pod filmem oraz przypominam, że dzięki uprzejmości sklepu motozone.org z Sopotu na hasło zwyczajny facet macie 5% zniżki na zamówienia telefoniczne, 5% zniżki na zakupy w sklepie stacjonarnym oraz darmową wysyłkę od 200 zł. Trzecim punktem na liście jest ten typ tak ma. Dziwne klekotanie, falowanie obrotów, długo odpala albo biegi wchodzą ciężko? To nie jest problem, to jest feature. Serio, ile razy słyszałem oglądając samochody czy motocykle, że ich nienaturalne zachowanie było właśnie tłumaczone w ten sposób. Jazda próbna, wrzucasz jedynkę, ciężko wchodzi, wsteczny chrupie, czy coś jest popsute? A skąd, panie, te skrzynie w tych Szkodach wszystkie tak wchodzą. Obroty falują, bo zimny jeszcze, jak się zagrzeje to mija. Miałem pełno tych Fordów i każdy tak miał. Taki urok tych Fordów, panie. Najgorsze, co możemy zrobić w takiej chwili, to zignorować to, co podpowiada nam rozum i posłuchać się osoby sprzedającej, licząc na to, że ona jest tą, która zna akurat się na tym aucie. Z reguły tak jest, że jeżeli coś dziwnie chodzi w motocyklu lub w samochodzie, wygląda podejrzanie lub brzmi podejrzanie, to jest to problem, z którym będziemy się potem musieli borykać. A może podacie w komentarzach, czy znacie jakieś faktyczne sytuacje, że ten typ tak ma? Jakieś typowe dla marki, dziwne zachowania, które znacie w motocyklach lub w samochodach? Może ja zacznę. W każdym FZS 1000, który widziałem, jedynka wchodzi, jakby wiadro gwoździ spadło na podłogę. Swoją drogą, jeżeli już faktycznie macie jakieś wątpliwości co do działania auta czy motocykla, a sprzedający na siłę Wam mówi, że to taka uroda tego pojazdu, to koniecznie zweryfikujcie to u jakiegoś mechanika. Czwarte na liście jest od osoby prywatnej. Często, kiedy wybieramy już sobie wszystkie filtry na portalach ogłoszeniowych, od razu wybieramy, czy to ma być auto sprzedawane od osoby prywatnej, a może od jakiejś firmy, czytaj komisu. I chyba nie będzie dla nikogo żadnym odkryciem, że większość osób wolałaby kupić samochód od osoby prywatnej, niż z komisu czy od jakiegoś pośrednika. Co w takim razie robi większość zawodowych handlarzy? Oczywiście piszą, że sprzedawane auto jest ich własnością i jest ono od osoby prywatnej. A to, że przyjeżdżając na miejsce usłyszymy, że to auto posiada od miesiąca i kupił je już od kogoś, ale ono jest na nich zarejestrowane, no więc sprzedawane jest od prywaciarza, to nic. Co ciekawe, jeżeli coś nie będzie nam się podobało w tym aucie, to oczywiście zaproponują nam zaraz kilka lub kilkanaście innych aut, które też mają na sprzedaż jako osoba prywatna. No bo przecież nie jest to sprzedaż komisowa, tylko są rzeczywiście właścicielami tych aut. Bo przecież każdy przeciętny Kowalski posiada w swoim garażu 10 czy 15 innych samochodów, które jest w stanie od ręki nam zaraz sprzedać. Jest to coraz częstsza praktyka, gdyż ogłoszenia komisowe bardzo szybko odstraszają wielu kupujących, a kiedy zdjęcie samochodu czy motocykla wykonane jest pod domkiem jednorodzinnym, na podwórku, nie w otoczeniu innych pojazdów, to ufność kupujących od razu szybuje w górę. To, co również ma często miejsce, to to, że oględziny umawiane są poza miejscem zamieszkania, na przykład na jakimś parkingu, a tłumaczenia są pokrętne, że na przykład nie chce się pokazać swojego domu. Oczywiście można się przed tym uchronić, dokładnie wypytując podczas rozmowy telefonicznej, jak długo posiada się to auto, co wie się na jego temat. Można poprosić o VIN, datę pierwszej rejestracji i numer rejestracyjny i na ich podstawie sprawdzić w CEPiK-u, kiedy nastąpiło przerejestrowanie i wtedy będzie widać, czy osoba ta nabyła auto i faktycznie nim jeździła, czy kupiła od razu z myślą dalszej odsprzedaży. Ostatni na liście to mycie komory silnika. I tu należy podejść do tematu bardzo otwarcie. Ja cenię sobie czystość aut i motocykli. I uważam, że jeżeli kogoś stać na takie zabiegi jak mycie komory silnika, częste pranie tapicerek, pielęgnacja nadwozia, to jak najbardziej powinno się to wykonywać w fachowych warsztatach. Bo nie ma nic fajniejszego jak iść rano do swojego auta, czyściutkiego i pachnącego, otworzyć maskę, aby dolać płynu do spryskiwaczy i zobaczyć czyściutki, ładny silnik. Niestety mycie komory silnika, jak również mycie silnika w motocyklu ma też drugą, gorszą stronę. Otóż nieuczciwi sprzedający, aby zamaskować wszelkie wycieki, czy to spod jakichś przewodów, czy to z bloku silnika, oddają na mycie takie auto i płacąc relatywnie nieduże pieniądze mają pewność, że kiedy pojedziemy sobie nawet na przegląd auta i spojrzymy od spodu, to nie zauważymy nawet kapki oleju. Z reguły, aby doszło do jakiegoś widocznego wycieku, trzeba przejechać kilka kilometrów. I o ile nie mówimy tutaj o super cieknącym silniku, to może się okazać, że nic na takim przeglądzie nie zobaczymy. Wydaje mi się, i jest to moje subiektywne zdanie, że jak widzimy czysty silnik w samochodzie 2-, 3-, 4-letnim albo nawet trochę starszym, ale z marki premium, to jeszcze jakoś możemy to przeboleć.
Często osoby, które mają nowe samochody albo drogie samochody, dbają o nie, również pod kątem czystości. Ale jeżeli jedziemy do jakiegoś 15-20-letniego Audi i widzimy wypucowany silnik, a jednocześnie na tylnym nadkolu wychodzi rdza, to musimy sobie zdawać sprawę, że dla uczciwego sprzedawcy zapewne zależałoby bardziej na wizualnym aspekcie swojego samochodu. Czyli w pierwszej kolejności naprawiłby blacharkę, a dopiero potem brał się za silnik. Ale tak jak mówię, to jest moje tylko subiektywne zdanie. W przypadku całego procesu zakupu motocykla czy samochodu należy bacznie przyglądać się temu, co widać i nie polegać tylko na swojej opinii, ale również na opinii specjalistów. Często wydanie na jakiś przegląd w serwisie czy warsztacie z tych 150 czy 300 zł może uratować nas przed stratą kilku tysięcy złotych. No nic, to tyle w tym filmie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć!